Mieliśmy pokazać Wam dzisiaj Forda Mustanga GT, motoryzacyjny odpowiednik krwistego kawała surowego mięcha. Niestety pozostaje nam tylko rzucać mięchem, ponieważ Mustanga ktoś przed nami rozbił i my musimy Wam pokazać tofu z jarmużem, czyli Mercedesa EQC. EQC po polsku znaczy. A EQC to oczywiście samochód typu EV, czyli elektryk. Jak wiemy, moda na elektryki zaczęła się kilka lat temu, a Mercedes był głęboko w polu, jeżeli chodzi o ich produkcję, bo nie miał żadnego tego typu auta. I wtedy przybiegli inżynierowie do szefów w Mercedesie i mówią: słuchaj, ale my musimy w końcu zrobić jakiegoś elektryka, co zrobić? Hans stanął i mówi: no weźcie tego naszego, no GLC, SUV to jest, no to z tego SUV-a zróbcie elektryka. No i rzeczywiście postanowili przerobić Mercedesa GLC. Rozstaw osi jest dokładnie taki jak w Mercedesie GLC. Długość ten samochód ma dosłownie o 10 cm większą niż GLC. Rozstaw kół jest podobny, wysokość jest podobna, bo zbudowano go naprawdę na platformie Mercedesa GLC. Ale po paru tygodniach, kiedy zaczęto pracę, znowu przybiegli inżynierowie do Hansa i mówią: Hans, eine große Problem. Baterie nam się nie mieszczą. A Hans mówi: Peter, co ty mnie tu opowiadasz? To jest prąd. Jak się popieści, to się zmieści. No i zmieścili. I zobaczcie, jakie są tego efekty. Szybka w dół. Zobaczcie, szybka zostaje, a tutaj mamy podniesiony boczek drzwi o jakieś 4-5 cm. Ponieważ faktycznie, żeby upchać tam baterię, całe wnętrze trzeba było delikatnie podnieść o te kilka centymetrów, bo bateria zmieściła się pomiędzy tymi kołami, czyli tutaj w podłodze. I okej, fajnie, tylko po pierwsze paskudnie to wygląda, a po drugie te szybki są na takiej wysokości, że siedzicie trochę z tyłu, jakbyście wyzierali przez wizjer w czołgu. Tu oczywiście też zostaje taki próg. O, ja siedzę i mam dosłownie na wysokości barku podbicie szyby. Znaczy ten tutaj, co to, jak to się mówi. Nie zmienia to faktu, że ludzie, którzy odpowiadali za zaprojektowanie całego tego napędu, naprawdę zrobili to z głową, ponieważ tutaj mamy baterię, a jeden silnik elektryczny znajduje się na tylnej osi, drugi znajduje się na przedniej osi. W związku z czym została zachowana równowaga pomiędzy masą z przodu i z tyłu, a środek ciężkości nisko położony. Pomyślano również o aerodynamice, bo całe auto ma współczynnik opływu powietrza na poziomie CX0,27. To mniej więcej tyle, co Porsche 911. I żeby to zrobić, to każdy element z przodu samochodu, może on nie jest zbyt urodziwy, ale każdy element tego samochodu zaprojektowano tak, żeby powietrze jak najlepiej go opływało. Nie ma tutaj ani jednego załamania. To jest obłe. Każdy z tych elementów na przykład też odpowiada za odprowadzenie powietrza. Na przykład ten powoduje, że jak powietrze uderza tu, to prowadzone jest tędy za zderzakiem, wypływa tutaj i nie ma zawirowań powietrza. Mało tego, nawet wszystkie uszczelki... O! Tę tutaj, zobaczcie, to jest uszczelka. Zastosowano je również po to, żeby tutaj nie dostawał się nawet gram, nawet jeden promyczek wiatru. Ale bulgocze. Jak jestem głodny, coś tu przelewa. No, jeżeli chodzi o sam silnik elektryczny, to jak widzicie, tutaj jest potężna V12 umieszczona poprzecznie. Nie no, żartuję oczywiście. O, tak wygląda ta elektryka. Słyszycie, jak pracuje? Jakieś kompresorki, tu się coś przelewa. No dobra, zostawiamy to cicho. Nie przeszkadzajmy mu trawić, bo trawi ewidentnie. Całe podwozie też zabudowano, ale pojawił się też problem, bo przecież SUV-a kupuje się po to, żeby móc nim wjechać przynajmniej w lekki teren. Tym się nie da, ponieważ prześwit wynosi, uwaga, 97 mm. Tyle co w przeciętnym aucie kompaktowym. A wszystko to efekt tego. O, tu jest taki twardy plastik, zawadza się nim wszędzie. Przy podjeżdżaniu nawet, zobaczcie, o, to jest realny prześwit Mercedesa EQC, EV. 15 cm. Bo to też odpowiada za aerodynamikę. Kieruje strumień powietrza
pod samochód, a tam wszystko jest płaściutkie, więc też nie ma żadnych zawirowań. Aerodynamika. Przy okazji tej aerodynamiki nie mogę sobie odpuścić i coś muszę Wam przeczytać. To ze strony Mercedesa na temat designu. Ten prosty design to kontynuacja języka designu zmysłowej wyrazistości. Można to poczuć wszystkimi zmysłami za sprawą skutecznych działań akustycznych. Mercedes, mamy dla Was propozycję. Wywalcie na zbity pysk ludzi z agencji, którzy piszą Wam wszystkie te bzdury. Całą kasę, jaką im dajecie, przeznaczają na narkotyki i to twarde. Narkotyków natomiast na pewno nie brali ludzie, którzy odpowiadali za zaprojektowanie całego tego układu napędowego tak, żeby w środku było jak najwięcej miejsca, ponieważ baterie są tutaj ułożone w podłodze. Jeden silnik elektryczny z tyłu, drugi z przodu. One są całkiem kompaktowe, dużo mniejsze, jak widzieliśmy, niż klasyczne silniki spalinowe i mamy dzięki temu, tada, 500 litrów pełnowartościowego bagażnika, bardzo prostokątnego, bardzo ustawnego. Tutaj jeszcze mamy naprawdę kawał schowka. Tutaj mieszczą nam się kable. Te kable oczywiście silny. Ty musiałeś nawet ujechać bagażnik. Podłogi nie można regulować, ponieważ jest tutaj dosyć... To jest niesamowite, że to jest tak nieregularne. Tutaj na butelkę whisky, tutaj na jakiś wibrator, tam na termos z kawą, tutaj na lejek. Nie zmienia to faktu, że rzeczywiście trochę jakichś gratów tutaj można sobie przechowywać. To jest zamykane na kluczyk nawet, żeby nikt Wam kabli nie ukradł na przykład. To jest też fajne, ponieważ możemy haczykiem sobie zaczepiamy i mamy pełen dostęp, nie musimy jedną ręką trzymać, a drugą gmerać. I takie praktyczne rozwiązania, małe rzeczy, a cieszą i można złożyć fotele. Ciach jednym przyciskiem, ciach drugim przyciskiem, mamy wtedy około 1200 litrów przestrzeni bagażowej, czyli całkiem przyzwoicie, ale nie ma też co piać z zachwytu, to nie będą żadne ochy i jachy. Składać już się nie złożą, tak nie? No. Przestronność na tylnej kanapie, jak na auto, które ma tam 4,70 m długości, naprawdę całkiem zacna. Pomijając to, że parapet mamy tutaj wysoko, to jest całkiem wygodnie. Wyżłobienie tutaj specjalne w fotelu pozwala Wam wygodnie trzymać kolana. Tu już byłoby gorzej. Zobaczcie, to są te 2 cm. Zawsze mówimy, co to jest 2 cm, to żadna różnica. Nie, w przypadku, kiedy mierzycie 1,95 m, każde 2 cm robią różnicę. Bardzo dobrze wyprofilowana kanapa. Siedzi się tutaj naprawdę całkiem wygodnie. Oczywiście tradycyjnie tu też musimy zajrzeć. Jest schowek wyłożony miękkim welurem. Są 2 cup holdery, każdy niezależny. Mamy też indywidualne sterowanie klimatyzacją oraz ukryte w schoweczku 2 gniazda, ale USB-C, jak już we wszystkich Mercedesach współczesnych, no i tradycyjne gniazdo zapalniczki. To natomiast zrobiono, widzicie, z takiej tektury. Zawsze jest to sztywne, porządnie się trzyma, a tutaj mówię, że wykonanie. Co chcesz teraz zrobić? Porozmawiać, jeżeli pozwolisz, z Państwem. I to tak wygląda. Natomiast bardzo ładna pikowana skórka, perforowana, z pięknymi przeszyciami w takie rąby. Nie, to są kwadraty zwykłe, to nie są rąby, tylko krzywo ustawione. Takie trójkąto kwadraty. Tu są trójkąty, tu są kwadraty. Tu jest trójkąt, tu jest kwadrat. No i mamy tutaj nagłośnienie burmestera. Tutaj drewienko, tutaj skóra. No nie ma się generalnie z perspektywy tylnej kanapy do czego przyczepić. Bardzo fajnie wyglądają też isofixy i już nie będę tutaj zapinał fotelika, pokażę Wam tylko, jak to działa, bo to ten Mercedes naprawdę fajnie opracował. Mianowicie zazwyczaj są to albo zaślepki, trzeba wyjąć albo podnieść, a tutaj tak, zobaczcie, robicie coś takiego i już świetnie widzicie isofix, jak zapinacie, czyli te metalowe mocowania, a potem, żeby to nie raziło, to z powrotem wraca na swoją pozycję. Natomiast jedną rzecz jeszcze chciałem Wam pokazać. Zobaczcie, został tutaj z Mercedesa GLC tunel środkowy, w którym w normalnym napędzie konwencjonalnym jest poprowadzony wał napędowy na tylną oś. Tylko właśnie i to jest problem przerabiania klasycznych samochodów spalinowych na auta elektryczne. Zawsze coś pójdzie nie tak. Albo Wam się nie będą zgadzały szyby z resztą nadwozia, bo trzeba będzie wsadzić baterię, albo zostanie tunel, który ogranicza miejsce i na przykład trzecia osoba tutaj już będzie musiała siedzieć w ten sposób. A w normalnym elektryku mielibyśmy tu płaską podłogę, normalnie trzecia osoba mogłaby siedzieć na płasko, znaczy z nogami normalnie na ziemi.
Z przodu ten tunel środkowy też jest, no ale tutaj jest odpowiednio zagospodarowany. Zagospodarowany przede wszystkim lakierem fortepianowym, który się pięknie mieni i pięknie rysuje. To jest auto, które ma kilka, może kilkanaście tysięcy kilometrów i pal licho kurz, ale zobaczcie, tutaj już widać nawet ślady paznokci. Jak wasza kobieta się na was wkurzy, wsiądzie i zrobi o tak paznokciami, to będziecie potem musieli to oddawać do polerki. Do samych materiałów tutaj użytych na desce rozdzielczej do wykończenia nie można mieć żadnych uwag. To nie jest skóra, tylko to jest bardzo przyjemny, miękki, fajny materiał. W dodatku jakiś tam kolorowy. Tutaj macie bardzo sympatyczne jakieś takie użebrowanie, gdzie możecie sobie ćwiczyć bicia gitarowe. Tu jest drewienko, tutaj to nie jest skórą, ale jest skóropodobne i też jest bardzo miękkie. Na fotelach skóra, na boczkach skóra, na podłokietniku skóra. Tutaj skóra, więc wygląda to fajnie, niemniej nie ustrzeżono się pewnych mankamentów. Nie podobają mi się te złote nawiewy. Zazwyczaj w Mercedesach tych klasycznych są te turbinowe, takie przekręcane, to wygląda fajnie. Tutaj są klasyczne w kolorze różowego złota. No, Victoria Beckham byłaby przeszczęśliwa, natomiast mniej szczęśliwa byłaby już z tego, zobaczcie. No ja rozumiem, że każdy dzisiaj oszczędza na materiałach. Niemniej w samochodzie, który kosztuje grubo ponad 300, jest marką premium i słynącą rzekomo z solidności, coś takiego nie powinno mieć miejsca. Jeżeli chodzi o obsługę samych multimediów, to już nie będę się powtarzał tego, co mówiłem w każdym Mercedesie, czyli to jest kompletnie nie moja bajka. Dużo kolorów, a mało intuicyjności, jeżeli chodzi o samą obsługę. No więc jeżeli chodzi o sam napęd, zastosowano tu dwa silniki elektryczne. Jeden przy przedniej osi, drugi przy tylnej osi. Tyle, że trochę inaczej je zaprojektowano, ponieważ przedni zoptymalizowano pod kątem zużycia energii, żeby był jak najbardziej ekonomiczny, jak najbardziej wydajny i najlepiej pracował w zakresie niskich i średnich obrotów. A tylny silnik to jak depniecie mu porządnie, dopiero wtedy się włącza i jedzie. Czyli normalnie jest to przednionapędowy Mercedes z możliwością dołączenia tego tyłu. Oczywiście nie ma tu żadnego wału, który przenosiłby tam napęd, tylko jest odrębny silnik elektryczny odpowiadający za tę tylną oś. Oba te silniki... Co chcesz teraz zrobić? Nic! Proszę Cię, wyłącz się, zamknij się! Słucham? Wyłącz się! Jak mogę pomóc? Zignorujemy ją, zobaczymy, co zrobi. Widzicie, to najlepszy dowód na to, że kobietę czasami trzeba zignorować, dopiero wtedy się zamknie. Dobra, wracając do tego napędu. Łącznie te dwa silniki dają 407 koni mechanicznych i 760 Nm, co oznacza, że gdy wciśniecie nogę w pedał gazu, to się dzieje coś takiego. 5,1 sekundy do setki. Dokładnie tyle, znaczy nie dokładnie, prawie tyle, co Mercedes GLC 43, ten ze znaczkiem AMG. Tamten robi to 4,9, ten robi 5,1. Maksymalnie to 180 km na godzinę. Ale co ciekawe też, tam z tyłu na klapie widać oznaczenie takie Formatic, co oznacza, że on ma nawet na 4 koła, no bo ma silnik z przodu i silnik z tyłu. Sęk w tym, że Mercedes opisuje ten napęd tak. Rozdziela on bezstopniowo napęd pomiędzy osią przednią i osią tylną od 0 do 100%. Działa to jak w przypadku pojazdu z konwencjonalnym napędem ze środkową blokadą mechanizmu różnicowego. No więc... Słucham? Nie mów, słucham, bo cię No więc większej bzdury w życiu nie słyszałem. Nie działa to tak jak w przypadku blokady mechanizmu różnicowego, który jest w stanie przenieść Wam do 100% na tylną oś, bo on nie przeniesie na nią mocy z tego silnika z przodu, bo tu nie ma żadnego wału napędowego, więc maksymalnie na tyle możecie mieć 204 konie, ewentualnie na przodzie 204 konie. To jest 50% z całej mocy, jaką dysponuje samochód. Więc pisali chyba to na tej stronie internetowej dokładnie ci sami ludzie, którzy opisywali aerodynamikę. Oczywiście zastosowanie tych dwóch silników elektrycznych plus baterii, które są w podłodze, znacznie podniosło masę całego auta. Razem ze mną tutaj i z paliwem bezsilnego ważyłby 2,5 tony. 2495 kg dokładnie. A jak dorzucimy tam szklany dach i trochę innych barierów, to pewnie ta granica 2,5 tony zostałaby przekroczona. Ale zza kierownicy kompletnie tego nie czuć. Zawieszenie jest bardzo sprężyste, samochód świetnie składa się w zakrętach, sprawia przyjemność skręcania kierownicą. Czuć, że ten środek ciężkości jest nisko położony,
a ten gigantyczny moment obrotowy, jak w lokomotywie pochodzący z tych silników elektrycznych, dopełnia całości. Po prostu jeździ jak samochód naprawdę znacznie lżejszy. Taką dobrą tonę. Po prostu jak fajne auto kompaktowe. Nie czuć nawet w mocniej pokonywanych zakrętach. Bardzo dobrze resoruje. Jestem tutaj pod tym względem, jestem pod wrażeniem, bo jeżeli chodzi właśnie o doznania, jakie macie tutaj za kierownicą, to są lepsze niż w wielu z klasycznych, nawet sportowych Mercedesach. Chętnie bym go normalnie na tor zabrał, sprawdził. Ale nie zrobimy tego już. Ludzie z Mercedesa by tego nie znieśli. Oczywiście macie też tutaj kilka trybów pracy. I sportowy, i komfortowy, i taki eko. Eko, który bardzo łagodnie reaguje na każde dodanie gazu. Komfortowy, który trochę sprawniej. Sportowy oczywiście, no już uwalniacie pełne 408 koni. Ale mamy też tutaj taki przycisk. Jest coś takiego jak Maximum Range. Wtedy ogranicza on prędkość samochodu dokładnie do ograniczeń prędkości. Teraz mam wduszony pedał gazu w podłogę, a samochód twardo 40. Twardo jak 40 to 40, tyle było na znaku. Ja pierdzielę, pierwszy raz jadę tą drogą 40. Jechałeś tu kiedyś tak? Naprawdę? No jak kickdown się zrobi, to jedzie wtedy. Ależ on ma odejście. Matko, 40, 80, on robi po prostu tak. Mrugacie oczami. 2 razy? Jechaliście 40, on już jedzie 80. Niesamowite jest to odejście. I najpiękniejsze jest to, że nie towarzyszy temu żaden dźwięk. Nie ma tutaj w tym wypadku nawet żadnego jakby odjeżdżał. Jest po prostu wbijacie i słyszycie tylko jak wiatr coraz mocniej szumi opływający nadwozie. Chociaż i tak jest bardzo dobrze wyciszony. No dobra, muszę wejść w ten może nie dynamic, ale przynajmniej w komfort. W eko wejdźmy, w eko niech będzie. O. I tak. I pokazuje nam teraz w tym momencie przy naładowaniu do 95%, bo startowaliśmy z pełną baterią, zasięg na 325 km. Generalnie w Mercedesie twierdzą, że to auto potrafi ponad 400 zrobić na jednym ładowaniu. Tyle, że sami sobie zaprzeczają, ponieważ w jednym miejscu w katalogu przeczytacie, że średnie zużycie energii, tu żeby nie skłamać, to sobie dokładnie zanotowałem, wynosi 22,8 kWh. To oznacza, że zasięg 406 km nie wchodzi w ogóle w rachubę, ponieważ bateria ma 80 kWh pojemności. A jeżeli oni liczą pieniądze swoje, które zarabiają tak jak zasięgi, no to muszą mieć tam niezłe manko w tym Mercedesie na kontach. Bo jeżeli te 80 kWh podzielimy przez te 22,8 godziny średnich, jakie rzekomo zużywa EQC, to wychodzi zasięg na poziomie 350 km. Realny. Ale co gorsza, on też jest nieosiągalny. W tym aucie nie da się zrobić takiego zasięgu, chyba że macie wiatr w plecy, jedziecie 50 na godzinę. Zobaczcie, jedziemy bocznymi drogami teraz. No ze 2 razy szybciej, mocniej wcisnąłem pedał gazu w podłogę, ale jedziemy cały czas w zakresie prędkości 50, 60, z raz było może 70. I średnie zużycie energii to jest 27 kWh, co oznacza, że nie starczy Wam nawet na 300 km tego zasięgu. I to jest największy problem EQC. Ale jest też drugi problem, ponieważ jeżeli chcecie go ładować szybką ładowarką, to owszem, przyjmuje takie ładowarki, które mają 110 kW maksymalnie moc. I wtedy ładowanie od 0 do 100% trwa jakąś godzinę i 20 minut. Tyle, że takich ładowarek jest bardzo mało, to po pierwsze. Szybciej znajdziecie taką, która ma 50 kW, wtedy będzie ładowanie odbywało się jakieś realnie 2,5-3 godziny. Ale przecież najczęściej chcielibyście ten samochód ładować u siebie w domu. No więc maksymalnie co możecie mieć w domu to wallboxa, którego trzeba dodatkowo dokupić i wtedy ładuje go z mocą 7,4 kW, a trwa to 12-13 godzin. A jak nie macie wallboxa, tylko chcielibyście go naładować szybko w domu ze zwykłego gniazdka, to zajmuje to 47 godzin. Prawie 2 doby, naprawdę. Czyli wracacie sobie w niedzielę, na przykład późnym wieczorem z jakiegoś wyjazdu weekendowego z rodziną, podpinacie samochód w garażu do gniazdka, żeby się naładował i już w środę rano możecie jechać do pracy. I owszem, możecie powiedzieć, że przecież ja będę się ładował w ładowarkach na mieście, tu, tam, teraz już jest infrastruktura. Pewnie, że tak. Ta infrastruktura jest miliard razy lepsza niż była. W wielu punktach teraz można się naładować. Tylko pomyślcie o tym w ten sposób. Mówimy o tym, że za ileś tam lat będą miliony takich samochodów. Tylko że co z tego, skoro każda ładowarka będzie zajęta? Dojedziecie
jedziecie na przykład z dystansem 5 km do jednej ładowarki, no wszystkie 3 zajęte. I nie to, że poczekacie 3, czy 4, czy 5 minut i się zwolni i ktoś odjedzie. Nie, będziecie musieli 1,5 godziny czekać. To nie jest stacja benzynowa. To sprawdzamy teraz Łosiągi. Na mokrej nawierzchni lepszy czas niż fabryczny. 5 sekund. Niesamowicie sprawny ma ten napęd. Ja pierniczę, ale jaja. I z silnym na pokładzie. I co, dalej mi powiecie, że to coś zmienia? Ale takie właśnie są elektryki i to w nich kochamy. Nie to ładowanie, nie to, że trzeba szukać tych ładowarek, nie to, że potem trzeba czekać kilkanaście godzin. Czasami właśnie te kilkanaście godzin czekania na taki wynik, na to niesamowite uczucie, kiedy ten samochód po prostu nie potrzebuje żadnych procedur startu. On potrzebuje tylko jednego. On potrzebuje wciśnięcia gazu w podłogę, wbicia go brutalnie. I jeszcze tutaj w tym wypadku ten Formatic, który nie jest prawdziwym Formatikiem, ale naprawdę działa świetnie, przenosi rewelacyjnie i żadnego biegu. Nawet zrobił lekką procedurę startu. 5,1, teraz fabryczny, 5,0, wtedy 5,1. I to jest też cudowne, że on robi to po prostu za każdym razem. Zatrzymujecie się, cyk, 0, od razu wbijacie buta i on od razu jedzie po prostu. 5,1. Owszem, maksymalna prędkość nie jest taka jak w innych Mercedesach, bo ona jest ograniczona do 180 km na godzinę. Nie dlatego, że nie stać by tego samochodu było najwięcej. Przy 180 podejrzewam zużywa już tyle energii, że po 100 km musicie zatrzymywać się na stacji na doładowanie, więc przy jakichś 250 km na godzinę pewnie byłoby tak, że musielibyście się zatrzymywać co 10 minut. A ciekawe do 50 jak dojeżdża, nie? Chcemy? I uwaga. Ja pierniczę. Już więcej nawet nie sprawdzam, bo to nie ma sensu. 2 sekundy do 50 na godzinę. Szok. Chciałbym sobie jeszcze zobaczyć, ile on będzie zużywał energii, spalał prądu przy takiej normalnej jeździe. Schowek ma mało pojemny, nie wchodzi mi Race Logic. A, jest perfuma. Wrócę do domu, będę pachniał na bogato. Żona będzie pytała, z kim się szlajałem, bo to taki dosyć damski. W dodatku z kim się szlajałem po lesie, bo wyczuwam nutkę sosenki. Już nawet nie sprawdzam tych asystentów. Wiadomo, w Mercedesie działają, dziwnie działają, bo jak na przykład dojeżdżacie do linii pasa ruchu, to potrafią przyhamować któreś koło i samochód robi takie jakbyście się pośliznęli na lodzie trochę. Takie, a jednak utrzymam równowagę. No, 140. No przecież nie wjedziecie na autostradę zawsze. Pewnie znacie sami siebie, jak jedziecie do takiego Poznania i jest ograniczenie 140. Jak widzicie taką mędę, która wyjedzie przed was, żeby wyprzedzić tira i jedzie 120, ewentualnie 125 albo 115, a zdarza się, że i 100 to wam tutaj gula rośnie. No i wyobraźcie sobie, że może kupujecie takiego Mercedesa za 330 000 wyjściowo, bo po doposażeniu pewnie jakieś 400. No i niestety jesteście właśnie tymi, co 120 wyprzedzają tira, bo żebym dojechał na jednym ładowaniu. Nie dojadę. Nie, zostało mi jeszcze 10 km zasięgu, a ja mam 8 km do celu. Nie dojadę. Tak się właśnie współcześnie jeździ elektrykami. Po Polsce przynajmniej. Jeżeli nie macie zaplanowanej trasy od A do Z, do ostatniego punktu, jeżeli nie wiecie, gdzie są punkty ładowania, gdzie możecie zatrzymać się i przez 15 minut szybką ładowarką dobić sobie energii na przejechanie jeszcze 50 km, to będziecie się non-stop stresowali. A wierzcie mi, są jeszcze takie punkty w Polsce, gdzie na dystansie 400 km będziecie mieli jedną taką ładowarkę, albo żadnej. Niesamowitą powierzchnię zgarniania mają wycieraczki. Zaraz się włączą. A ja wam włączę, co? A nie, to znowu skrzynia biegów, sorry. Zobaczcie, niesamowicie. Idzie aż tam wysoko, prawie do samej krawędzi szyby. Ta jest taką typową, mercedesowską, która, wiecie, ma ten specjalny taki... Jak mówię Mercedes, to nie znaczy, że chcę z tobą rozmawiać, kobieto. Ludziom tłumaczę, że to jest Mercedes EQC, czyli wiecie, z tym takim wahadełkiem jest i
jest ogromna. Tu tak naprawdę ten trójkącik tylko zostaje nieodgarnięty z deszczu. Fajne to. Ale jak pojawiają się boczne podmuchy wiatru, jak wyjeżdżamy na przykład zza ekranu, to potrafi zatańczyć na tym zawieszeniu. Trzeba tak leciutko go skontrować, jak zawiewa. No dobra, 11 km za nami, 130-145, ten zakres prędkości, zużycie energii 33,6 kWh, co oznacza, że na autostradzie przejedziecie tym autem z przepisową prędkością maksymalnie 220 km. Ale to już wszystko. To przy 120 km na godzinę, czyli jak pojedziecie ekspresówką przepisowo, podejrzewam, że będzie jakieś 250-260 km. I to jest koniec. Największym problemem tego auta jest realny zasięg, nie ten, który podaje producent, bo naprawdę nie po to się kupuje Mercedesa za ponad 300 000 złotych, żeby jechać 100-110 do Poznania. Albo nawet nie po to, żeby jechać 140, ale zatrzymywać się po drodze na pół godziny, żeby jeszcze go naładować. To nie ma sensu, żadnego, bo kupujecie normalną benzynę, normalnego diesla i przejeżdżacie ten dystans w prawo, w lewo, do przodu, do tyłu na jednym zbiorniku paliwa. W obie strony. Żeby było jasne, nie jest to problem tylko i wyłącznie Mercedesa. Ten problem dotyczy też zdecydowanie innych producentów. Musicie się zatrzymać, jeżeli chcecie się doładować. A wybierzcie się teraz takim samochodem do Chorwacji. Owszem, super. Ja sobie zdaję sprawę, że to jest absolutnie możliwe. Pod warunkiem, że rozłożycie trasę na 2 dni. Wszyscy mówią, ci, którzy mają elektryki, nie, ale to jest super, przecież jedziesz, zatrzymujesz się i tak zjeść musisz i tak dalej. Co mam się, co 200 km mam żreć za przeproszeniem? Co? Przecież bym tak, bo rozumiem, to kiedyś będą wszyscy kierowcy elektryków będą wyglądali tak, jak nasz producent. Ja mam elektryka, muszę stawać co 1,5 godziny i wtedy lubię sobie coś zjeść. Gdzie mój hot dog? No przecież to jest bez sensu. Dlatego takie auta będą miały sens pod warunkiem, że ta infrastruktura będzie odpowiednio rozbudowana, nie będzie kolejek do stacji ładowania. Pod warunkiem, że te samochody nie będą ładowane prądem z węgla. Pod warunkiem, że będziemy te ładowarki mieli tak szybkie, że będą w stanie w 10 minut naładować mi na 400-500 km dystansu samochód. A poza tym elektryki są zajebiste.